samym starcie, zanim w ogóle zacząłem robić cokolwiek ze zwinnością i Scrumem, czyli w ogóle działanie na danych, nie? I ja nigdy nie byłem taką osobą. W dużej mierze gdzieś większość decyzji, które podejmowałem tamtego czasu była taka bardziej na wyczucie, jakaś intuicja, te klimaty i takie poczucie tego, że nie? Że masz tą rację taką podskórną, to co się okazało oczywiście absolutnie bzdurne, jest bzdurne. Najczęściej nie masz. Cześć, miło Was widzieć. Pawła już niektórzy znają, mnie mam nadzieję Cześć, dzień też. dobry. Hej, hej. Antoni, przedstawisz się, powiesz, czym się zajmujesz w życiu, kim jesteś? Ja jestem Antoni Maciaszek, jestem człowiekiem i zajmuję się byciem Scrum Masterem ostatnie 8-9 lat. Jestem niepewny tej odpowiedzi. Aktualnie ponad 5 lat w takiej firmie duńskiej KMD. Pracowałem wcześniej z Pawłem, gdzie indziej, o tym może też porozmawiamy. I co? No i tak. A czemu jesteś niepewny tej odpowiedzi? Bo nie jestem pewien. Bo po pierwsze też nie jestem pewien, kiedy ja się stałem tym Scrum Masterem, to raz. Kiedy to tak było dokładnie. A dwa, po prostu mam kiepską pamięć i muszę wejść na profil na LinkedInie, żeby się upewnić. Ale tak, coś koło tego, no. Nie, ja będę miał podobną, w sensie ja też nie wiem, kiedy się stałem. Według LinkedIna od 2015 od lipca w Agorze. Po raz pierwszy. Tak. To tam był taki moment, wiesz, kiedy robiłem różne rzeczy, ja tam w ogóle zacząłem jako student od wszystkiego, nie? Produkcja, dystrybucja. Tak, byłem władcą szuflady z telefonami do testów aplikacji mobilnych. O, pamiętam między innymi. Pamiętam te czasy. Szuflada była super. To chętnie dopytam tutaj, czy uważacie obaj, i Paweł i Antoni, czy stanie się Scrum Masterem w waszym przypadku to był moment, w którym dostaliście tę funkcję oficjalnie, czy czuliście się Scrum Masterami wcześniej w jakiś sposób? Dobre pytanie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to chyba musiałbym się cofnąć do zamierzchłych czasów, jak to się u mnie zaczęło. Bo ja lubię iść taką narrację, że zmusili mnie do Scruma. Uważam, że jest bardzo zabawna ta narracja. Ale w życiu w sumie zostałem zmuszony do kilku rzeczy, które teraz robię i potem po tym jak zostałem zmuszony się zorientowałem, że to całkiem spoko w sumie jest i mi się to podoba. Więc chciałem powiedzieć, że z tytułu tego zmuszenia ja nieświadomie jakby wszedłem w tą rolę, nie? W tą zestaw odpowiedzialności. Zresztą myślę, że Antek się zgodzi ze mną, bo oboje zaczynaliśmy w tym samym miejscu, że jak zaczynaliśmy, to ja w ogóle jak zaczynałem, to mój start wyglądał tak, że mnie wysłano na szkolenie, nie wiem czy Antek to pamiętasz, ale ja to już chyba z 13 lat czy coś takiego byłem na takim szkoleniu Agile Project Management i wróciłem z tego szkolenia i mój pryncypał wtedy zobowiązał mnie, Ile że... ty masz lat, Paweł? Czekaj, bo to jakieś są Ja mam 36, no. Ty jesteś tylko 2 lata starszy ode mnie. To jak ty mogłeś na 13 lat temu pójść na to? Czekaj, bo 2.11 zacząłem w Agorze, to 13, no to tak, sorry, z 12, coś takiego, 11-12 lat temu. I zostałem wysłany na tego Agile PM-a, wróciłem i po tym Agile PM-ie pryncypał zobowiązał, żebym się podzielił tym, co ja tam odkryłem. I to były jakieś moje początki w ogóle przygody ze zwinnością, więc ja zacząłem od tego Agile PM-a. Od bałwanka takiego, którego tam być może kojarzycie. Ten Agile PM to jest od tych samych ludzi, co... Bo jest Prince i jest to takie drugie, ja zawsze zapominam jak się nazywa. Prince ma korzenie w administracji brytyjskiej, a to drugie tak, nie, no to ten drugi, mówisz o tym, o PM-Boku, tak? Jak o tym PMI i PM-Bok. Nie, to nie jest to. Mi się wydaje, tak. że znaczy generalnie tam ja się w to nie wchodzę, ale Agile PM jakoś się tam gdzieś podpiął chyba pod
Prince'owe tematy. Okej. Jest też coś takiego jak Prince to Agile teraz, ale nie wchodziłem już w to. W sensie istotne jest to, że moja przygoda ze zwinnością zaczęła się od czegoś takiego i potem szybko jakby się zorientowaliśmy, że to chyba nie jest to, o co chodzi generalnie. W Agorze, w ramach tego miejsca, w którym pracowaliśmy. I gdzieś tam potem się Scrum pojawił na horyzoncie, ale tak bardzo mam ten okres rozmazany, jak to się działo wszystko bardzo konkretnie. Mam wrażenie, że na początku też dużo było, zaczynałem jako taki junior project manager, jeszcze wcześniej trochę, więc na początku to dużo w tym wszystkim było takiego pomieszania z poplątaniem, braku zrozumienia i gdzieś próby odnalezienia się w tym wszystkim, nie? Tak, no u mnie podobnie. To też jakby jak sobie się zastanawiam, ile jakby jakichś antypatternów robiłem na starcie i tak dalej, ale u mnie to bardziej było tak, że zacząłem jako ten student od wszystkiego. Tak, pierwsza to była szafka słynna do testów. Tyle fajnie, że te aplikacje mobilne wtedy wydawały się taka głupota, nie? Tam niewiele ludzi się tym interesowało. My działaliśmy trochę jak takie państwo w państwie, że wszyscy inni podlegali pod szefa IT, a my mieliśmy taki nieduży zespół, który sobie coś tam robił. Mieliśmy oddzielnego przełożonego. No i ja zacząłem trochę pomagać. Najpierw były te urządzenia, no to oczywiście przeszło naturalnie do testowania. Już jak testowanie, to administracja tymi sklepami. Jak administracja tymi sklepami, to statystyki, nie? No i jakby ta część empiryczna gdzieś zaczęła fajnie u mnie wchodzić na samym starcie, zanim w ogóle zacząłem robić cokolwiek ze zwinnością i Scrumem, czyli w ogóle działanie na danych, nie? I ja nigdy nie byłem taką osobą. W dużej mierze gdzieś większość decyzji, które podejmowałem tamtego czasu była taka bardziej na wyczucie, jakaś intuicja, te klimaty i takie poczucie tego, że masz tą rację taką podskórną, to się okazało oczywiście absolutnie bzdurne, jest bzdurne, najczęściej nie masz, ale w tych przynajmniej trudniejszych wyborach, nie w tych łatwiejszych, gdzie działa ta pamięć mięśniowa, no to tak, ale w tych trudniejszych wyborach jest trudniej. I co? No i gdzieś już powiedzmy zacząłem udowadniać, że się jakoś odnajduje, te testy, ten empiryzm, jakaś statystyka, no i było pytanie, Antek, a nie chciałbyś ogarnąć projektu? No ja tak, no wiecie, no jakby nie miałem żadnej pracy wcześniej czy coś. Jakby organizacyjnie zawsze byłem dobry i lubię nawet to robić, tylko w pracy teraz muszę zupełnie robić co innego. Na przykład teraz dużo radości mi dostarczyło, zorganizowałem nasz wyjazd dwudniowy z firmy, taki workshop i też odpowiadałem za całą tą stronę taką organizacyjno-hotelową, tam wiecie, bardzo to fan miałem z tego, nie? No bo normalnie takich rzeczy nie robię. W końcu mogłem coś zdecydować, ogarnąć i mogłem dać sobie upust tego typu rzeczy. No więc powiedziałem, że ogarnę. No a tak powiem, zacząłem to ogarniać i tak czułem, że to głupie jakieś jest, nie? Że jakby, no dobra, no ja pilnuję tych terminów, rozmawiam z tymi ludźmi, żeby rzeczy się działy, ale oni tacy dorośli jacyś są w sumie. Dużo ich nie ma. Mogą rozmawiać między sobą. Po co ja tam do nich z rana chodzę? W sumie tak ja ich w kółko tylko pytam, a oni wiedzą. To jakieś takie bzdurne mi się strasznie wydawało. To, co ja tam robię i o co mnie pytają, jakieś ganty mam przedstawiać, kiedy oni coś zrobią, czemu ja mam, jakby czułem wewnętrznie, że to jakieś wszystko głupie strasznie jest. Ja miałem, jeśli mogę się wtrącić, bo no byliśmy w tej samej organizacji w podobnym czasie i podobne rzeczy były oczekiwane od nas. Ja miałem podobne wrażenia, zwłaszcza jeszcze w tym momencie, jak żeśmy myśleli projektowo bardzo. I ja regularnie sobie sam zadawałem pytanie, na które nie znałem wtedy odpowiedzi, jakby czy ja czegoś nie ogarniam ogólnie w tych inicjatywach, czy z jakiego powodu one się sypią, nie? Bo generalnie miałem siebie za bardzo zorganizowanego człowieka i z tego też tytułu mi było dobrze w tej roli project managera, tego junior project managera, a te tematy, które robiliśmy, się sypały. My bardzo żeśmy tam pracowali sekwencyjnie wtedy i sypały się na takiej zasadzie, dokładnie jak teraz się zajmuję edukacją. Podaję te przykłady, to jak wychodziły jakieś nowe pomysły na feature'y, jak już byliśmy na etapie testów na przykład i trzeba było wrócić do pionu UX-owego, poprosić o Zdzisię, która to projektowała 6 miesięcy wcześniej, a ona albo już odeszła z pracy, albo robi 365 temat i w ogóle nie ma na to miejsca. I cała ta koordynacja wokół tego, myślałem, że to się sprawdza do tego, żeby nie gubić wątków, nie?
że na tym to polega, a tak naprawdę żeśmy stosowali od samego początku złe narzędzie po prostu, złe narzędzie do domeny problemu. I potem chyba firma sama się zorientowała, w sensie firma sama stwierdziła, dobra, to zaczynamy myśleć o produktach, nie? Stałe zespoły do tych produktów i gdzieś tam te projekty chyba się powoli zaczęły chować do szafy. No ale to wciąż były projekty, nie? To jakby to wciąż organizacyjnie były projekty. Mieliśmy to PMO, tam się działo... Tak, no. Możecie mi powiedzieć w takim razie, no bo rozumiem, że spotkaliście się w Agorze, tak? Tak. Chciałem was zapytać w zasadzie, jak się poznaliście, ale to może za chwilę, o ile w ogóle chcecie o tym mówić. Chciałem dopytać, jakiego typu produktami się opiekowaliście w Agorze? No ja miałem mega wdzięczny temat, no bo to były te aplikacje mobilne i po pierwsze właśnie byliśmy takim trochę państwem w państwie, byliśmy małym zespołem, który odpowiadał end-to-end, bo my w ogóle jeszcze mieliśmy grafika /UX-a, bardziej UX-a niż grafika w ogóle u siebie, który siedział obok mnie. Więc my byliśmy w trochę wyjątkowej sytuacji, ja nie miałem tak jak Paweł mówił, więc tym bardziej się to wydawało dziwne, co my robimy, nie? I potem gdzieś przyszedł ten taki, no przepraszam, już odchodzę od twojego pytania. No więc tak, u mnie to były aplikacje mobilne, Sport.pl Live, Gazeta.pl Live, mieliśmy też taką fajną apkę Moje dziecko dla mam w ciąży. Tutaj też taki epic fail jest potem z kolejnym produktem, o którym można opowiedzieć, bo to był fajny sukces, a potem zrobiliśmy coś kolejnego w ogóle właśnie nie myśląc w takich kategoriach gdzieś empirycznych i pracy nad danych i jakichś małych testów i robiliśmy na kanwie sukcesu duży fail. No więc tak, u mnie to były takie produkty. Ja zaczynałem od takiego działu, który się zajmował SEO. SEO i SEM może? Już nie pamiętam, ale SEO na pewno tam było i tam byłem właśnie tym takim stażystą, mam wrażenie, na początku. Więc zajmowaliśmy się wszystkimi tematami związanymi z optymalizacją serwisów w grupie gazety, gazeta.pl pod kątem Google'a. A potem jakoś się przełączyłem, zostałem wciągnięty, już nie pamiętam dokładnie jak, ale chyba do zespołu project managerów jakoś tak szerzej działającego z różnymi produktami, które wtedy gdzieś tam się pojawiały i prowadziłem takie projekty typu tworzymy nową odsłonę serwisu, nie wiem, tam filmgazeta.pl na przykład, nie? No i żeśmy to robili projektowo, zbieraliśmy wymagania, chodziliśmy tam, ustalaliśmy co i jak, potem to wszystko było rysowane, szczegółowo, makiety powstawały, no i potem tak step by step development, backend, frontend, potem testy. No i tak jak Antek wspominał, byliśmy częścią, już teraz nie wymieniając tam z imienia, ale była jednostka, która monitorowała realizację tych projektów. Pamiętam, co tydzień się wysyłało, nie wiem Antek, czy to robiłeś, ale co tydzień w piątki się wysyłało raporty. Tak. Postępu. Tak. Wysyłam. U nas też to trochę inaczej działało. My jednak byliśmy tym państwem w państwie i te nasze projekty były troszkę z boku. Ja nie zaryzykuję, nie wiem czy ta teza jest prawdziwa, że mogliśmy być pierwszym takim cross-funkcjonalnym zespołem w Agorze w ramach prawilnym IT, nie? Że mieliśmy jakby pełen przekrój kompetencji w danym momencie. To nawet kiedyś dostaliśmy też product ownera, był taki moment, że kolega Szymon z marketingu na przykład siedział z nami tak, nie wiem, 1/5 czasu, bo robiliśmy dużo rzeczy dla nich, więc jakby tak staraliśmy się to wciągać. No tak, ale tak. Na twoje pytanie były raporty, były. Co piątek. Parę razy przetestowałem, czy ktoś to czyta, tam jakieś dziwne rzeczy zacząłem wpisywać. Tak, były takie akcje. Ja pamiętam właśnie a propos czytania, że raz zostałem wciągnięty na dywanik przez szefa wszystkich szefów, którego pozdrawiam tutaj z miejsca serdecznie, myślę, że będzie wiedział. I pamiętam taka była sytuacja, on mnie wciągnął i mówi: Paweł, wszystko super i tak dalej, no tylko popracuj nad czytelnością raportów, następnym razem bolduj nagłówki, nie? I taki miałem feedback właśnie wtedy, pamiętam, a propos pisania raportów. Ale to było ciekawe doświadczenie, w którym raz w tygodniu człowiek starał się zebrać, bo tych projektów było dużo. Przynajmniej jak ja prowadziłem, to ja ich tam miałem 5, 6, 7. W każdym coś się działo.
że tak powiem, kropka przesuwała się po linii na tym gancie, o którym Antek wspominał. No i tak próbowaliśmy się odnaleźć w tym, w takim sensie, że wiedzieć, czy my faktycznie idziemy do przodu, czy to jest tylko takie idziemy do przodu na poziomie wypalania jakichś tam tasków. To był taki trudny czas z mojej perspektywy, w sensie szukania siebie trochę też w tym całym świecie. No. No. Okej. To mieliście trudniejszą. Na przykład też mieliśmy, w związku z tym, że byliśmy tymi aplikacjami, no to out of the box mieliśmy pierwszy feedback użytkownika, nie? Nie? Od razu, ze sklepu. Wszystkie statystyki, które Google, Apple daje też Tak, na wejściu, też już były, więc jakiś empiryzm się od razu pojawiał. Wydawanie, nie? Jakby no, to tworzyłeś paczkę, wrzucałeś do sklepu i zaraz było, Tak. bo wtedy jeszcze wielu miesięcznik o CI/CD nie słyszał, nie? A my tutaj mieliśmy prawie, że no wiadomo, że nie cogodzinny deployment, ale ze 2 razy dziennie mogliśmy. Tam na iOSie to było trudniejsze, ale większość użytkowników było androidowych, więc jak na tamte czasy, to te warunki do tego zwinnego wytwarzania oprogramowania były bardzo wdzięczne. I żal, że tego w niektórych momentach nie robiliśmy, ale chyba gdzieś dzięki temu domyślnie czuliśmy, że trzeba iść w tę stronę. To mam jedno pytanie jeszcze do Was. Wy zaczynaliście mniej więcej zwinność około 2016-17, tak? Nie, dobra, przepraszam. Wcześniej, 15. No, coś takiego. 15 to już oficjalne role, tak jak nas pytasz, Dobra. byliśmy. A kiedy kojarzycie w ogóle Agile wszedł do Polski? Oj, to nie wiem, czy to jest pytanie do nas. Mi się wydaje, jesteśmy, że pewnie ta druga, trzecia fala, nie? Mi się wydaje, że my jesteśmy drugą albo trzecią falą. No, w takim sensie, że pierwsze takie, tak jak się też człowiek obraca w tym środowisku i są osoby, które znacznie dłużej pracują i są też widoczne jakby w necie i w branży, no to mówimy chyba o 2004, 2005, 2006 roku, nie? To są takie, więc no tak no z 5-6 lat pewnie na przykład przed moim startem zupełnie, tak? Ja wtedy w ogóle kończyłem liceum, przymierzałem się do studiów w tym momencie, jak to się zaczynało dziać. Okej. Dobra, chciałem dokończyć moje wcześniejsze pytanie, czyli rozumiem, że poznaliście się w Agorze, ale czy połączył Was, nie wiem, jakiś wspólny projekt, czy totalny przypadek? Połączyła nas miłość do zwinności. Chciałem, że powiesz, że do Jarka. No mamy dobrego wspólnego znajomego. Jak my się poznaliśmy? Myślę, że my się poznaliśmy po prostu gdzieś tam latając w okolicy, w tych samych rewirach. Często było tak, że jakiś temat, w którym ja się zajmowałem, gdzieś na horyzoncie pojawiała się aplikacja mobilna na przykład do tego tematu, więc z tego tytułu nasze ścieżki się przecinały, plus były różnego rodzaju spotkania, spędy tych osób, które zajmowały się koordynacją tych inicjatyw, zwał jak zwał. Nie, to ja już nawet bym powiedział, że community było w pewnym momencie, już nawet jak już przeszliśmy na SM-ów, to było fajne community i jakby tam było, tak jak mówię, mnóstwo antypaternów, bo wszyscy się uczyliśmy, ale wszyscy chcieli, było tych osób dużo sytuacji, których się można uczyć, nie? I jakby poza tym w takim momencie, że wszystko było wow. Jak na przykład przyszedłem na swoje pierwsze AB, nie? No to każda prezentacja była mind blowing, nie? A teraz jak pójdziesz, to dobra, no są dwa fajne sloty. No. Też to pamiętam. Tak to jest. To chciałem dopytać, czy to było tak, że to community wspierało się nawzajem mocno? Czy dzięki temu stawaliście się coraz lepszymi Scrum Masterami? Macie jakieś takie poczucie, czy po prostu to było community, w którym się dobrze bawiliście? Nie, wydaje mi się, że ono wspomagało wtedy. Wiesz, mieliśmy, nie wiem, Antek, pamiętasz, były takie projektowe tematy, ale były takie robione retra projektowe, chyba tego tak nawet nie nazywaliśmy, ale były takie podsumowania tematów robione. Postmortem takie, tak. I to było po naszej stronie, po stronie tych osób, które to jakoś tam koordynowały, spinały. I to była często okazja, żeby się właśnie powymieniać takimi doświadczeniami, know-how, poszukać jakichś antypatternów, czegoś, co można by usprawnić.
Ale to, co powiedziałeś też było, Rafał, a propos tego fanu, moim zdaniem to było mega istotne i to ja bardzo jakby dobrze wspominam te czasy. To jeszcze czasy, wiecie, dawno przed pandemią, przed jakąkolwiek w ogóle koncepcją pracy zdalnej. Nie, to były czasy, w których to było nie do pomyślenia w ogóle, że siedzisz z domu, nie? Tylko po prostu człowiek był w tym biurze i to bardzo dobrze to wspominam. Też bardzo wdzięczne było to środowisko tam w Agorze. Agora ma bardzo fajny biurowiec, który sprzyja też takiej otwartej komunikacji. Pracowałem w kilku innych w międzyczasie, więc jakoś do tej Agory cały czas wracam. Więc, no, 23 lata temu, nie? Zbudowany, a cały czas jeszcze bardzo dobrze, że tak powiem, działa w kontekście. To pytam, bo oprócz Agory jeszcze w DSV pracowaliście razem. Ale czy pracowaliście razem? Mieliśmy przecięcie w DSV, ale powiem szczerze, ja już nie pamiętam. Antek, ty byłeś pierwszy w DSV? Pierwszy był Jarek, potem byłem ja, a potem byłeś ty. Okej. Cały czas nawiązujemy do Jarka. Światło, ale... No. Cały czas nawiązujemy do Jarka, więc trzeba powiedzieć, pozdrawiamy Jarka Łojko z Agile Adept. Tak, kto gasił światło? Dobre pytanie. Nie ja gasiłem światło? Był Cezary też również. Był Cezary. Ale dobra, nie idźmy w tę stronę, bo to będzie nasze opowiadanie o jakichś imionach. Tak. Cezarego też pozdrawiam. Nie, no możemy iść dalej chyba. Możemy iść dalej. DSV byliśmy, tam było chyba tak, że taki przecięcie to mieliśmy pewnie z pół roku, bo ty dostałeś jakąś taką rolę. Ja byłem Agile Coachem VDI, Electronic Data Interchange. Tak, to o tym też powiemy trochę. Myślę, że trzeba wrócić do Agory. Rafał fajnie punktuje pewne takie rzeczy, które myślę będą też istotne z perspektywy początkujących Scrum Masterów, że to jest w ogóle temat na osobne spotkanie, myślę, ale bo tak powoli z Rafałem rozkminiamy, jakie są drogi startu. Nie, też on tak jakbyś miał, wiesz, zastanowić się o sobie, pomyśleć o sobie, jakie są drogi startu. Też jak rozmawiam z ludźmi teraz, którzy wchodzą do branży, gdzieś tam na szkoleniach u mnie lądują, to są strasznie różne historie i nie ma jednej odpowiedzi tytułem zrób to, zrób tamto, bam, jesteś Scrum Masterem, tylko po prostu czasami się zostaje Scrum Masterem. Dlatego tak lubię tą swoją narrację, że zmusili mnie do zwinności, bo moja narracja jest taka, nie? W sensie po prostu tak wyszło w organizacji i ja to polubiłem. Tylko wy obaj pracowaliście już w IT, prawda? Tak, nie? No ale ja jako dumny student politologii, przyszedłem nie i ogarniałem, ale jednocześnie ja jestem taką osobą, która będzie totalnie nie teraz już trochę bardziej, bo pracuję w zawodzie 9 lat i jakby mam basic understanding, co nie wiem, jest DevOps, CI/CD, jak się tworzy oprogramowanie, jak się pisze testy, nie wiem, i tak dalej, nie? Jakby nauczyłem się tego wszystkiego. No ale wiadomo, nie jestem koderem, nie? Ale wszyscy u mnie w pokoleniu w rodzinie są. Ja nie wiem, umiem rozłożyć i złożyć komputer, jakby to głupio nie brzmiało w kontekście kodowania. Jakby, wiesz, jakiś tam basic understanding mam. I naprawić drukarkę. Też potrafię, nie? Ale tam, wiesz, klimaty master slave, których teraz już nie można mówić. Nie można. I tak dalej. Więc to tak jakby było mi łatwo zawsze wejść w te środowiska, rozmawiać z nimi, rozumieć, mieć jakiś wspólny język, a jednocześnie być trochę gdzie indziej, nie? Też pewne zrozumienie dla tego biznesu, dla to jest też jakaś taka myśl, nie wiem, trochę meta myśl, że pytałeś nas gdzieś tam o ważne momenty. Dla mnie ważnym momentem było to, bo w Agorze jeszcze byłem tym Scrum Masterem, który myślał, że Scrum Master wiadomo, że trochę dalej niż Project Manager, ale wciąż jego rolą jest ten zespół, to ogarnianie tego procesu tworzenia oprogramowania. A tak gdzieś ta wyższa myśl, że my mówimy o produktach, o biznesie, o kosztach, o pieniążkach, nie? Generalnie, czy to się spina, czy się nie spina i być ambicję mieć taką, żeby być tym Scrum Masterem przez duże S. Nie tym opiekunem zespołu, nie? Tylko gościem, który patrzy na to, czy dowozimy wartość tak całościową. Na cały obraz. Tak. I to był jakiś ważny moment. Czekaj, bo ja znowu uciekłem w jakąś dygresję. Ale właśnie uciekłeś w taką dygresję, która mi się spodobała, bo mnie skierowała w ogóle takie pytanie, jak ja trafiłem, można takie pytanie zadać, jak w ogóle trafiliśmy do tego miejsca, jak trafiliśmy do Agory w ogóle, nie? Tak, właśnie, wiesz co, mogę coś uzupełnić jeszcze? No. Bo zaintrygowała mnie jedna rzecz. Antoni jest po politologii. True.
A ty, Paweł, czego ostatnio się przypadkiem dowiedziałem, a nie ma tego na LinkedInie, studiowałeś Jak to? za granicą. Przypadkiem. Co ty Jak nie ma tego na LinkedInie? Prosiłbym. Tutaj, zaraz to wyciągniemy. Nie no, ja w ogóle, słuchajcie, ja zacząłem od studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. O, I jeszcze lepiej. Ja tam wylądowałem, to był mój początek. Po studiach, przepraszam, po liceum nie wiedziałem kompletnie, co ze sobą zrobić, więc poszedłem w tym kierunku, który mnie zawsze fascynował. Historia do tej pory jest jakby rzeczą, którą uwielbiam i konsumuję w dużych dawkach. Uważam, że jest szalenie istotna w kontekście zrozumienia tego, jak w ogóle operujemy na świecie, co się dzieje. Ale szybko się zorientowałem na tym pierwszym roku studiów na uniwerku, że to mnie zje jakby to raz, a dwa, że ja w sensie czasowo mnie to zje i też moje życie potencjalnie ukierunkuje w miejsce, w którym nie chcę być. A ponieważ ja miałem bardzo dużo takich fajnych doświadczeń z muzyką z liceum, znowu wracamy do Jarka, z którym długo grałem w kapeli, to wylądowałem gdzieś przez pryzmat magazynów typu Kogito, takich dla studentów. Dowiedziałem się, że można studiować coś takiego jak produkcja muzyczna, inżynieria dźwięku i robić to w Anglii. I się przeniosłem po prostu na wyspę i tam spędziłem 4 lata studiując to i jakby skończyłem kierunek, jestem inżynierem dźwięku. Więc zupełnie co innego, ale co ciekawe, w trakcie studiów, w ramach takiego dorabiania sobie, szybko się wkręciłem też w technologie webowe. Zacząłem robić różne stronki, różnym hydraulikom, cykliniarzom i tak dalej, bawić się w marketing, w sieci, w pozycjonowanie, więc jak startowałem do Agory na tego stażystę, to też jest taka śmieszna historia. Gość, który wtedy był istotną osobą w tym pionie SEO, mówił, że to, co ich najbardziej zainteresowało, jak patrzyli na moje CV, to moje próby handlowania różnego rodzaju e-bookami w internecie. I jeden z tych e-booków był o tym, jak się pomidory powinno w domu hodować, nie? I że to ich jakoś tak ściągnęło, dobra, weźmy tego oszołoma, zobaczymy, co to za gość, nie? No i ja tak wystartowałem po prostu, załapałem się na takiej kanwie do firmy. Ja się załapałem w najstarszy możliwy sposób, czyli po znajomości. Co tu dużo gadać, nie ma co ukrywać. Mój kolega Jacek, którego też pozdrawiam, pracował wtedy w marketingu i zapytał, że oczywiście musiałem być, normalnie złożyłem CV i przyszedłem proces rekrutacyjny, nie w tym sensie, że Antoni, jutro masz pracę. No tylko powiedział mi, że kolega Marcin z działu aplikacji szuka kogoś po studiach ogarniętego, kto pozwoli mu gdzieś tam trochę się odciążyć, kto ma zrozumienie tego, czym są smartfony, jak się używa aplikacji mobilnej, ale jednocześnie mógłby też umieć pisać, więc patrzy też trochę i na osoby trochę bardziej technicznym profilu, ale też może po studiach humanistycznych, no i może był zainteresowany. Nie pogadać. No i fajnie właśnie to zagrało, że ja z jednej strony byłem po studiach humanistycznych, a z drugiej strony miałem to zrozumienie takie przynajmniej semi-pogłębione tej dziedziny, o której rozmawialiśmy i to mu gdzieś zagrało, a potem mi mówił, że drugą rzecz, którą powiedział, że czemu się na mnie zdecydował, bo też było oczywiście, ponieważ to była jedna z moich pierwszych takich prawdziwych robót, było pytanie o to, jak tam przeszliśmy o tym, że się sporo opiekowałem rodziną i miałem dużo takiej odpowiedzialności, nie, bo miałem schorowanych dziadków z obu stron, których się zajmowałem i jakbym uznał, że skoro właśnie miałem jakieś poczucie odpowiedzialności i robienia tego, że to jest fajny znak, że da mi szansę, w związku z tym jest u mnie jakaś tam życiowy, z jednej strony stary dobry nepotyzm, ale też jakieś tam życiowe historie spowodowały, że zdecydowali się mi dać tą szansę. Nie? Dobra, a rola była bardzo organizacyjna, nie? Właśnie miałem ogarniać te testowe urządzenia, posprzątać to, wydawać, no i potem się okazało, że nie wiem, że daję sobie radę z testowaniem, robieniem statystyk, no i gdzieś tak trochę metodą salami coraz dalej odcinałem trochę kompetencji. Ja pamiętam, że jakieś pierwsze pieniądze to były absurdalnie niskie, nie? To chciałem dopytać. Ja pamiętam swoje pierwsze wynagrodzenie, to było 1500 zł. Ja też coś koło. Nie, czy ja nawet mniej, bo ja wtedy, bo ja w ogóle oni nie mieli pieniędzy na osobę na cały tydzień na 1500, bo nasz kierownik to był bardzo, bardzo był oszczędną osobą. Ja chyba byłem 3 dni za 800, bo też ze studiami to łączyłem. No.
No. Ale chciałem dodać jedną rzecz jeszcze, tak trochę wracając do tego, co Antek mówił, bo Antek, wspomniałeś o tym, że szybko, tak, ja w ogóle działalność wtedy musiałem założyć, nie byłem VAT-owcem, więc to ja na studiach jeszcze byłem, wiesz, ale zlecenie. Rachunek wystawiałem. Natomiast wracając do tego, mówisz, że złapałeś, że byłeś w stanie językowo wejść jakby w to środowisko. Ja miałem długo kompleks w ogóle braku tej wiedzy technicznej, dlatego też w pewnym momencie się ze mnie znajomi za góry zaczęli śmiać, że ja nałogowo zaczynam studia podyplomowe robić, bo wkręciłem się w ogóle w taką opcję, że można przez rok czasu coś tam weekendowo studiować i fajnie sobie pozupełniać wiedzę. I też myślę, że to jest relevantna historia dla osób, które mają jakiś taki kompleks albo potrzebę uzupełnienia tego, że takie ścieżki zawsze są i można sobie takie studia podyplomowe w trakcie robić. Ja zrobiłem 3 kierunki w ogóle. Zrobiłem technologię internetu, to była pierwsza rzecz, bo chciałem zrozumieć, właśnie nabrać tego żargonu. Pamiętam, że nawet super to była taka sytuacja, bo tam na polsko-japońskiej w Warszawie dosyć, no dla osoby zupełnie świeżej, dosyć trudne były zajęcia przez programowania w Javie. I normalnie brałem korepetycję u jednego z deweloperów, zresztą w zespole mobilnym był taki Konrad, też go pozdrawiam serdecznie, i Konrad ze mną siedział i normalnie mnie doszkalał, że tak powiem, co było super też doświadczeniem. A potem robiłem studia podyplomowe z zarządzania projektami IT, już mając początki tej wiedzy o zwinności. Na Politechnice. Na Koźmińskim. Marcin Żmigrowski. Chyba do dzisiaj nie odebrałem papieru. No nie, ja chyba mam papiery. Ale najmniej w sumie taki przydatny kierunek, może dlatego, że nie poszedłem w to był 3. kierunek i to już był koniec mojej przygody ze studiami podyplomowymi, to była analiza biznesowa. I to już potem jakby po tym już odpuściłem. Natomiast uważam, że zdecydowanie warto, nie? Jak ktoś ma przestrzeń, to zdecydowanie warto. Chciałem was zapytać, czy w wyniku tych waszych perturbacji, tego jak się dostawaliście do IT, jesteście w stanie coś doradzić młodym albo nie młodym, którzy chcą nawet niekoniecznie zostać Scrum Masterami, po prostu znaleźć pracę, która będzie dla nich dużo ciekawsza, wyzwaniowo, zarobkowo i tak dalej? Ja myślę, odpowiedzi na to pytanie będzie tyle, ile pewnie osób, które gdzieś mają jakieś tam doświadczenia Dlatego swoje. was pytam. Ja uważam, że istotne jest otworzenie sobie głowy na to, że inaczej, otworzenie głowy na więcej niż jeden scenariusz wejścia, o tak. Nie napinanie się, że ja muszę koniecznie zacząć jako ten Scrum Master, nie? Być może jest jakiś inny sposób odnalezienia się w tym środowisku, być może pracy jako część zespołu właśnie. Być może jest jakaś szansa, teraz też jest dużo takich ofert, może to jest bardzo niepolityczne, co powiem, ale cały czas się de facto szuka project managerów, którzy są gdzieś tam schowani za Scrum Masterami w opisach. I też ludzie tak pytają się, czy to w ogóle warto w to wchodzić, przecież to nie Scrum Master, zwłaszcza tak jak już prowadzę te PSM-y. I też mi się wydaje, że tak naprawdę to każde z tych doświadczeń będzie wartościowe, więc władowanie się w coś takiego ze świadomością, jak na przykład powinna wyglądać praca w tym frameworku, a przy okazji uczenie się jakichś nowych skilli, to też jest, wszystkie doświadczenia są wartościowymi doświadczeniami, nie? Więc z mojej perspektywy spróbować po prostu wejść do branży jakimikolwiek drzwiami. O tak, no. Tak, znaczy z jednej strony się trochę się zgadzam, trochę nie zgadzam. Taką konsultacyjną odpowiedź dać. No bo wiadomo, że trzeba próbować z różnych stron. Wydaje mi się, że jakby trochę rynek się wysycił, nie? Więc firmy mogą wybierać już i wśród osób dojrzałych w roli z jakimś tam doświadczeniem, mogą rekrutować wewnętrznie u siebie. Więc trochę jakby nie mają incentywu, żeby brać nagle kogoś z ulicy, kto nie był Scrum Masterem, od razu na Scrum Mastera. W sumie po co mieliby to robić, nie? Jak sobie spojrzysz od tej drugiej strony. Albo przyjdzie ktoś tam jakieś doświadczenie, albo poszukają sobie in-house kogoś, kto też wykazał się wcześniej na innych polach. Więc też jakby zgadzam się z Pawłem, że warto poszukać innych dróg wejścia. Jednocześnie też być bardzo uważnym. Na przykład
DSV, przez to, że gdzieś tam byłem sam, to wydaje mi się, że o ile pewne doświadczenia, tak jak mówisz, były bardzo cenne, to frameworkowe wykonałem krok w tył. W sensie nie frameworkowo, to może jakby w empirycznym wytwarzaniu produktów wykonałem krok w tył mentalny jakiś tam. Dowiedziałem się, jak działają duże organizacje, na czym polega DevOps, poznałem dużo jakby jakichś technicznych rzeczy, które były dla mnie bardzo cenne, ale potem trochę jak poszedłem do KMD i tam było parę super fajnych osób, trochę mi tak to wybudziło, nie? Że ojej, co ja robię, gdzieś się trochę pogubiłem w paru miejscach, nie? I wróciłem znowu do szkalania się i trochę pójścia bardziej by the book. No. Więc trzeba też uważać, jak się jest z tym młodym Scrum Masterem, bo jednak łatwo bardzo wpaść w tą narrację, nie? Że to jest jakaś utopia, że to jest książka, że a my tu mamy... Tak. Ja się zgadzam, w ogóle odkryłeś też w mojej głowie takie pudełko właśnie, że a propos tych takich mocnych momentów, w których, wiesz, odnajdujesz się w społeczności jakiejś, która jest bardziej kumata, zresztą to taka normalna rzecz powinna być w życiu, żeby się otoczyć ludźmi, którzy są lepsi od nas. Wtedy najszybciej rośniemy. Ale też ja miałem taki moment w swoim życiu, bo tam fast forward 2-3 lata, wylądowałem w wirtualnej Polsce, jeszcze tam po drodze miałem krótkie, bardzo trudne doświadczenie w małym software house'ie, że wpadłem w taką zupełnie nie Scrum Masterskie doświadczenia związane jednak z koordynacją, spinaniem rzeczy i tego było tak dużo i tak gęsto, że kompletnie nie miałem głowy do tego, żeby stanąć z boku i się zastanowić w ogóle nad samym sobą, co ja tu robię, gdzie ja się chcę dalej rozwijać, w którą stronę chcę iść. Nie? Więc też trzeba na to uważać i myślę, że to jest takie niebezpieczeństwo, które też Antek gdzieś tam wypunktował. Nie, no bo at the end of the day masz pracę, masz, nie wiem, kredyt, dzieci, coś, nawet jak nie, to wciąż chcesz się utrzymać na jakimś poziomie, no więc starasz się robić to, czego ta organizacja od ciebie wymaga, no i gdzieś po pierwsze masz pewien poziom zgody na to, co się dzieje naokoło siebie, nie mają większy, że mają mniejszy. No po drugie, no jakby to jest często trudna rola, nie? I nie należy o tym zapominać. To jest też pewna nauka, jak jesteś młodym Scrum Masterem, to nie jest tak, że cię zatrudnili jako Scrum Master, więc cię będą słuchać. Bo w sumie chcą mieć Scrum Mastera, zatrudnili cię, no to jest logicznym, że no co, teraz coś powiesz, jak deweloper powie, że powinniśmy tak zakodować, no to go posłuchają, no bo zatrudnili dewelopera i ty przecież powiesz, że należy tak pracować, no wszyscy się odwrócą i pójdą gdzie indziej i jakby no tyle, nie? Jeśli gdzieś tego nie sprzedasz odpowiednio, nie nawiążesz odpowiednich relacji, nie będziesz w odpowiednim miejscu, więc jakby mandat związany z nazwą, rolą, stanowiskiem jest minimalny tak naprawdę. Każdego można przeczekać w dużej organizacji i trzeba o tym pamiętać. Więc jak trafiamy w taki system, który gdzieś nie jest do końca dopasowany do tej roli, no to bardzo łatwo wypaść z tego i się w niej nie rozwijać. Ja nie mówię, że to jest złe to miejsce, w którym jesteś, ale jeśli chcesz się rozwijać w tej roli, czasem trzeba sobie powiedzieć stop, nie? Zgasić to światło i pójść to jest w ogóle... To jest bardzo ważne, co mówisz. I to też mi przypomina taki statement, który kiedyś usłyszałem właśnie, już nie pamiętam od kogo, ale to była właśnie, tak ktoś wylał mi trochę wiadro zimnej wody na głowę i powiedział a propos frustracji jakichś, które miałem w którejś z organizacji Cyrendu, że słuchaj, no jako Scrum Masterzy zawsze mamy dwa wyjścia, nie? Możemy zmienić organizację albo zmienić organizację. I mam wrażenie, że też często zapominamy o tym, że być może nie warto jest się przepalać w jakimś miejscu, bo gdzieś tam indziej nasz potencjał zostanie wykorzystany zupełnie inaczej. I ja to doświadczyłem w swoim życiu wielokrotnie, nie? Że lądowałem faktycznie w miejscach, w których momentalnie rosłem dużo szybciej niż wcześniej. Zmiana jest trudna. Dlatego też ta zmiana jest trudna, ale mi na przykład bardzo dużo czasu, nie wiem jak ty, Antek, ale mi dużo czasu zajęło w ogóle wyjście z Agory. Ja jakby bardzo to środowisko, o którym wspominaliśmy, ja tam się bardzo mocno osadziłem, mi to bardzo odpowiadało, nie? A jednocześnie miałem też świadomość, że jeżeli chcę rosnąć, to muszę gdzieś wyjść. W ogóle moje pierwsze wyjście z Agory było fatalne, bo ja trafiłem do takiego małego software house'u, z którego się wymiksowałem po 3 miesiącach, bo nie płacono nam za
za pracę, którą wykonywaliśmy. Nie? Więc to też było dosyć trudne doświadczenie, bo człowiek ucieka gdzieś, oczekuje czegoś fajniejszego, lepszego, będzie jakoś i jest fatalnie, nie? No ale trochę jakby, no tak wygląda życie, nie? Gdzieś tam któraś decyzja potem do przodu popchnęła mnie dalej, gdzieś szedłem, trochę liznąłem product ownershipu, trochę liznąłem team liderstwa, zacząłem mieć jakiś swój mały zespół, zacząłem pracować w pewnym momencie wróciłem do Agory, do Gazety Wyborczej, miałem okazję tworzyć nową odsłonę tej gazety też w internecie i znowu cały szereg nowych doświadczeń trudnych, które tam zdobyłem z tytułu na przykład komunikacji z trudnymi interesariuszami często. Ale każda z tych sytuacji, mimo tego, że nie była idealnie skramowa, nie wiem, czy można gdzieś trafić, żeby było. W ogóle nie o to chodzi chyba, jeszcze... nie? Jakby Scrum jest środkiem, a nie celem. Tak. Tak, ale chciałem dokończyć myśl, że każda z tych sytuacji, chyba istotnym aspektem całej tej układanki z perspektywy też rozwoju zawodowego i zwłaszcza pracy jako Scrum Masterzy, wracając do empiryzmu, o którym Antek wspominał, jest umiejętność wyciągania wniosków z tego, czego ja się tam dowiedziałem, nie? Czego ja się tam nauczyłem o sobie, czego ja się nauczyłem w ogóle o tym, jak można pracować, nie? Albo jak się nie powinno pracować, jakie są konsekwencje i tak dalej. Chciałem was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Trochę wspominałeś o tym, że Scrum Master może zmienić organizację albo zmienić organizację. Mam 2 pytania takie. Czy według was Scrum Master, który jest doświadczony, to ważna uwaga, czy taki Scrum Master zawsze znajdzie sobie pracę? Nie pasuje mu organizacja, coś mu nie pasuje, nie może tego zmienić z jakichś powodów, mimo tego, że na przykład ma wiedzę i umiejętności, to ma przeszkody, których nie jest w stanie przeskoczyć i może bez problemu zmienić organizację? Czy to jest tak jak dowcipy o programistach, że zmieniają? Nie jest aż tak. Wydaje mi się, że ten rynek był trochę lepszy, teraz jest trochę gorszy. Jest bardzo duży napływ ludzi do roli, to raz. 2 jest też... Lepszy, gorszy rynek, bo to należałoby zreewaluować też, bo pytanie, czy ten rynek, który jest obecnie, rynek, który stawia na dojrzałych... Nie, ale właśnie trochę mam też taką myśl, że pewnie znalazłbym w miarę szybko pracę, ale nie byłbym z niej zadowolony, też jest duża szansa. Może tak, może nie. W tym sensie, że ta rola się troszkę zdewaluowała, moim zdaniem. Nie? W sensie organizacje ją zdewaluowały, zrobiły z niej takiego, ja trochę nazywam, jak już wyczuję na rozmowie kwalifikacyjnej, że ludzie są otwarci, trochę z jakimś tam żartem, to czy wy szukacie szamana od zespołu, pytam ich, nie? Że ja mam im retra poprowadzić, kumbaya naokoło ogniska i generalnie, żeby szybciej kodowali, nie? I tyle. A ja chcę z wami rozmawiać o empiryzmie, o danych, o tym, jak zarabiamy pieniądze, jakie mamy strategie. Będę od was mnóstwo wymagał jako biznesu. Czy wy jakby widzicie tą rolę tak? No i wtedy się okazuje, że nie, my szukamy kogoś, kto zrobił PSMA 1, rzuci spotkania w kalendarz chłopakom i dziewczynom i pojadą z tą iteracyjnością, nie? A kiedy będą się spotykać z użytkownikiem? Ale jakim użytkownikiem? No oni się z nikim nie będą spotykać. Ja zaczynam szłapać, że to w ogóle nie o to chodzi. I mnóstwo jest takich miejsc. Co rysuje też jednak ten świat, w którym, wracając jeszcze do takiej narracji, którą teraz słyszymy, że zwinność umiera, Scrum umiera i tak dalej, jednak rysuje to świat, w którym cały czas jest ogromna przestrzeń na budowanie takiej właśnie prawidłowego zrozumienia tej roli. Gdzieś na tej rozmowie trzeba wyczuć, czy oni, nawet jeśli są w takim dziwnym miejscu, w którym nie rozumiesz, że ci interesariusze, przynajmniej ci, z którymi rozmawiasz, no bo nie masz dostępu do innych, tak, na rozmowie, że tam jest jakiś apetyt na zmianę, że tam jest jakiś apetyt na, niekoniecznie nawet na zwinność, na Scruma, ale na self-improvement, nie? Na to, że jesteśmy gdzieś tu, a ty nam pomóż pójść gdzieś tam. My wszyscy będziemy próbować, ale zatrudniamy cię po to, żebyś nam pomógł, nie? A nie żebyś utrzymywał status quo, tylko byłoby trochę milej i więcej ciasta, no. Czyli trochę na zasadzie, że Scrum Master ma pomóc w transformacji, a nie przyjść, zrobić i ma działać. Uzupełnić pytanie? Chodzi mi o to, że
Czy w sensie, że są miejsca, które nie chcą tej transformacji, nie? Które są w sumie Scrum Mastera, bo tak wypada, ale jakby nikt nie jest nią zainteresowany. Po Tak. prostu. I Tak. Sam No tego właśnie, mimo to szczerych jest chyba chęci, nawet umiejętności powiedzmy, nie zrobisz. Wydaje mi się. I wracając do twojego pytania, Rafał, pod tym kątem uważam, że łatwo jest się zmigrować, ale zahaczając o to, co powiedział Antoni, to może być migracja do miejsca, w którym będziemy dalej się I spalać. tu jest i moje frustrować. drugie pytanie, też nawiązując do wcześniejszych waszych wypowiedzi. Czy taki idealizm, czy myślenie o Scrumie jako jakiejś utopii może przeszkadzać w pracy SMA? Chodzi mi o to, że ktoś młody, jeszcze niedoświadczony, chce być SM-em, ponieważ uważa, że to jest super, Scrum jest ekstra, chodzi do firmy, której nikt nie chce go słuchać. I teraz pytanie, czy musi się pozbyć złudzeń, że Scrum jest idealny, czy musi coś w sobie zmienić? Nie wiem, jak do końca sprecyzować to pytanie. Spróbuję. Jeśli mogę, bo mi się wydaje, że kluczowe jest to, co Antek powiedział wcześniej, że Scrumem, no nie? Tego bogactwa tych podejść, frameworków, praktyk, narzędzi jest bardzo dużo tego wszystkiego. Na końcu dnia istotne jest to, że prowadzimy biznes i umiejętność spojrzenia chyba z tej perspektywy i z perspektywy takiego przedesignowania być może organizacji, żeby jak najszybciej dowozić wyniki i upewniać się, że to jest mniej więcej, chciałem powiedzieć dokładnie, mniej więcej to, o co nam chodzi, że to jest meritum. Jak spojrzymy z tej perspektywy na swoje działanie w organizacjach, to chyba przestajemy się aż tak bardzo napinać na tą idealność Scruma albo dążenie do tego. Nie? Oczywiście cała ta narracja o tym, że jeżeli mamy elementy frameworku zaimplementowane tak, jak to zostało pomyślane, to będzie nam łatwiej działać, jest cały czas relevantna, ale powinno przyświecać nam jednak ta perspektywa wysokopoziomowa i skupienie na wartości. I chyba to jest z mojej perspektywy Jeszcze najistotniejsze. dopytam, tak wspomniałeś o tym biznesie, że on się w zasadzie liczy na końcu najbardziej. Czy jeśli Scrum Master ma taki mindset biznesowy, to może mu to pomóc? To na pewno nie, jeśli zadajesz pytanie, na czym my tak naprawdę zarabiamy, czy my zarabiamy, o co tu chodzi, niech zespół też to rozumie i tak dalej, no to w automatyczny sposób otwiera ci bardzo dużo drzwi, albo przynajmniej potencjału do rozmowy, nie? No bo już przestajesz sobie zadawać pytanie na zasadzie, czy ten feature działa, czy ta funkcjonalność działa, tylko czy generalnie kierunek, w którym my idziemy, ma sens, gdzie my się widzimy za 5 lat, jaką my chcemy wartość dawać tym klientom, tym użytkownikom, czym my się mamy wyróżnić od tej konkurencji i jakby, nie? Trochę I zahaczamy w związku z tym o ten świat product ownera, ale ja się zgadzam z Antkiem i to jest też to, co ja cały czas robię, jak gdzieś się pojawiam, że ja staram się zrozumieć właśnie tą domenę, nie? Problemu, z którym się mierzymy. To bez tego to naprawdę zostaje nam taka praca Scrum Mastera na samym... No tak mi się wydaje, w sensie... Tak. Trochę bezsensowna. No tak. No, Starał się jakby, no bo też, nie, że nie bójmy się powiedzieć, no, to jest bezsensowne w pewnym momencie, no. Jeśli nie ma celu, nie? Na przykład cel. Dlatego też wiecie, są takie, mam wrażenie, takie mocne momenty gdzieś tam, które mi utknęły w pamięci, które są bardzo chyba spójne z tym, co mówi Antek. Na przykład jak gdzieś tam w jakiejś organizacji kiedyś właśnie usłyszałem, słuchajcie, ale to jakby zastanówmy się, na co pójdzie te 120 koła na przykład, nie? Bo tyle kosztuje 2 tygodnie naszej pracy, nie? I w ogóle taka rozkminka i też tego doświadczam teraz,
rozwijam tą swoją markę, że to jest rozkminka po prostu. Scrum jest de facto, no tak jakbyśmy prowadzili działalność, jakby biznes prowadzimy. Trzeba się permanentnie zastanawiać nad tym, że jest jakiś produkt, jest jakaś jest jakaś wartość, którą ten produkt realizuje, jest jakiś proces realizacji, dorzucania rzeczy do tego produktu, wzbogacania tej wartości i to całościowe spojrzenie na to jest mega istotne. Mimo tego, że ta część produktowa w głównej mierze jest tu u product ownera, nie? Ale sama świadomość tego, jak to powinno działać, też nas uzbraja w cudzysłowie albo wzmacnia w komunikacji z product ownerem, w budowaniu takiej dojrzałej relacji, takiej partnerskiej Możemy relacji. wtedy też, zgodnie ze Scrum Guide'em lepiej wspierać tego product ownera, tak? Oczywiście nie. No jak masz go wspierać, jak po pierwsze albo ty nie rozumiesz tej domeny, albo on nie ma wpływu na tą domenę, bo na przykład jest proxy. No i teraz taki total proxy. Więc gdzieś twoja praca powinna polegać na tym, żeby może zrobić z niego jakiegoś decision makera. No i czy ty wtedy już tak bardzo się koncentrujesz na tej pracy z zespołem? No nie, a przecież organizacja tego wymaga. W sensie wciąż nimi jesteś, wciąż im pomagasz, nie? Ale widzisz, że jakby źródło na przykład największego problemu sobie gdzieś tam zdiagnozowałaś gdzie indziej. I trzeba iść w tę stronę. Ale myślę, że też trzeba sobie powiedzieć, że to przychodzi z czasem, jakby chyba ta świadomość, nie? Że też, żebyśmy też nie wskakiwali w taką narrację, że nowa osoba, która wchodzi w tą rolę od dnia pierwszego w pełni to łapie, bo to też jest pewna historia doświadczeń, które trzeba pozyskać, historia rozmów z osobami różnymi istotnymi, decyzyjnymi. Ja też pamiętam to, co na przykład mnie bardzo mocno popchnęło do przodu w myśleniu takim produktowym, takim a propos modeli biznesowych i tak dalej, to były doświadczenia, krótkie doświadczenia, które miałem w Wirtualnej Polsce, która jest taką organizacją bardzo, przynajmniej wtedy była, jak w niej pracowałem, efektywną i skupioną na rezultatach i też organizacją, która bardzo wtedy jeszcze rozumiała to, że jakby że tą decyzyjność trzeba zrzucać, cedować do teamów, które, że tak powiem, są na placu boju, więc tam miałem bardzo fajne doświadczenia właśnie z pracy z zespołami, które czuły na sobie ten nie chcę powiedzieć ciężar, ale taki odpowiedzialność i zaufanie. Tworzenia, nie? Tak, no, ale to też wynikało z tego, że miało środowisko właśnie do budowania tego produktu odpowiednie. Nie zawsze to było idealnie, nigdzie nie jest. Ale tam naprawdę się sporo nauczyłem. Wracając do twojego pytania, bo gdzieś padło i to chciałbym, żeby też było, nie? Że ten młody Scrum Master uważa, że ten Scrum jest idealny i on go chce wprowadzić. To jakby totalnie nie o to chodzi, nie? To jest trochę tak, jakbyś szedł i powiedział, że młotek jest idealny. Młotek jest taki idealny, jest taki super. Ja ten młotek to wszyscy teraz niech wyrzucą te klucze francuskie i te piły, bo ten młotek to jest najlepszy. No i ja tutaj go będę wprowadzał. To jest tego typu wariactwo, nie? I to też trzeba ogarnąć w pewnym momencie. Bo jest taki moment, wow, szczególnie jeśli gdzieś byłeś w trudnych organizacjach ale że at the end of the day to jest narzędzie, nie? Do zrobienia czegoś. I nikt nie chce z tobą rozmawiać, żeby mieć Scrama, tylko żeby mieć pieniądze at the end of the day albo jakieś tam inne value, jeśli twoja organizacja działa w jakimś innym celu. No ale generalnie chodzi o tą wartość. W jakimś innym celu, tak. No ale też tu ciekaw jestem, Antek, co powiesz, no też jest tak, że ja przynajmniej doświadczyłem tego na własnej skórze, że z tytułu tego lawirowania, próby odnalezienia się w tej roli na pewno się wchodzi w bardzo wiele różnych dysfunkcji. Tak. Ja mam swoje osobiste różne ulubione, w które się ładowałem. Mam różne inne, o których słyszałem, więc chyba też po prostu takie, no nie wiem, czy to trzeba powiedzieć, że danie sobie przestrzeni na to, ale przynajmniej nie pałowanie się za to, że się tak. Ale to też jest taka trochę dla mnie na przykład mega fajnym czymś, co kiedyś zrozumiałem. Nie gadaj ludziom o Scrumie i zwinności, nie? Jakby wytłumacz im to takimi słowami, żeby nie padło tam Agile, Scrum Guy i tak dalej, nie? Że musisz wytłumaczyć, o co tu chodzi. Jaka jest esencja sprawy. Jeśli użyłeś słowa Scrum albo Agile, albo nie wiem, nie, że why are we doing this? To be more agile, nie? No to jest zdyskwalifikowany, nie?
dobre To cię zmusza, żebyś wiedział, po co to się dzieje, nie? Jakby jaka tu jest wartość i jak jesteś w stanie to wytłumaczyć sobie, to jest też duża szansa, że jesteś w stanie wytłumaczyć to tym innym ludziom, bo tak naprawdę to chcecie tego samego, jeśli się spotkacie gdzieś lingwistycznie w dobrym miejscu i definicyjnie najczęściej. Tak, to jest w ogóle bardzo ważne, tak, że jak się dojdzie do źródła, to się pewnie okaże, że zależy nam na tym samym, czyli żeby, nie wiem, tam robiąc na analogię do tego młotka, żeby szybko zbijać piaskownicę i je puszczać na rynek, bo mamy na to patent, a wcześniej i cała narracja o Scrumie, mam wrażenie, i innych podejściach jest o tym, że są po prostu konkretne narzędzia, które działają efektywniej, ale one są do czegoś i to coś jest bardziej istotne niż same te narzędzia. Ciekawość mnie zżera, bo ja nie umiem, ale może wy umiecie. Spróbujecie zrobić taki challenge i powiedzieć, wytłumaczyć, czym jest Scrum, albo bardziej kim jest i co robi Scrum Master? Czym jest Scrum? Nie wiem, takie moje szybkie podsumowanie tematu to jest narzędzie, które pomaga organizacji osiągnąć pewien stan, nie wiem, czy to nazwać, nie chcę to nazwać dojrzałością, ale pewien stan, w którym jest w stanie szybko walidować, weryfikować nowe pomysły, próbować nowych rzeczy, upewniać się, że to, co robi, jest w sumie najsensowniejszym ruchem w danym momencie, nie? Ja gdzieś tam czasem używam takiego opisu, że to jest sposób, jakby wiadomo, że książkowo, sposób wytwarzania produktów w środowisku złożonym, ale potem się wchodzi w tą dyskusję, co to znaczy, nie? Że ono jest zmienne, że musimy reagować na to, że ono się cały czas adaptuje, a czy nasza organizacja się adaptuje, masz ileś tam możliwości wejścia w dyskusję, ale tak, jakby gdzieś, jeśli jednym zdaniem, no to bym poszedł to, co Paweł, że narzędzie do częstej i łatwej adaptacji i odpowiadania na zmiany i zebrane przez nas dane. Jeszcze gdzieś ten empiryzm może być wkradł sobie w to zdanie, nie? Że to jest na podstawie danych, bo mi się wydaje. Nie? Cała narracja o empiryzmie, o złożoności jest mega przydatna i ja jakby ja też w te tropy wchodzę, ale to trochę wymaga większej przestrzeni w trakcie rozmowy, żeby była przestrzeń na to, żeby pogadać o tym, co to jest w ogóle ta koncepcja złożoności, nie? O co chodzi w nieprzewidywalności. Też jest istotne, jest na przykład ucząc innych o Scrumie albo, no bo to jest duża część tej naszej pracy, takie siedzenie w butach nauczyciela, mentora, może to w zależności od sytuacji. Ja często staram się korzystać z takich analogii do życia codziennego po prostu, bo teraz zwłaszcza mam takie doświadczenia po prostu ostatnich kilku lat bycia ojcem i no na maksa po prostu to jakby, nie nazywamy tego Scrumem, ale ten proces inspekcji, adaptacji po prostu to jest bieżączka, nie? Jakby gdyby tego i ciekawe jest to, że jak się spróbuję innym wyjaśnić to z tej perspektywy, to ludzie się tak budzą, że kurde, to w sumie jakby my to robimy, albo znaczy w życiu to robimy, nie? W sensie w życiu to robimy, że to jest bardzo zdroworozsądkowe, nie? A jak potem się to przeniesie na te realia życia zawodowego i tą złożoność sobie wytłumaczymy w inny sposób, że ona wynika z tempa rozwoju technologii, że ona wynika z tego, jak duża jest konkurencja, że ona wynika z globalizacji, to ludzie się orientują, że o kurde, dobra, czyli nie możemy po prostu walić do okrętów z napędem atomowym za pomocą armaty XVIII-wiecznej, nie? Tylko potrzebujemy innego narzędzia. No i tym narzędziem jest między innymi, no bo są inne. Nie? Ta druga część pytania, kim w tym wszystkim jest Scrum Master? Co on robi? Czemu to nie może działać bez Scrum Mastera? I czy rzeczywiście nie może? Może działać bez Scrum Mastera. To Antek tutaj odpowie na to pytanie, bo ja odpowiedziałem na poprzednie. Może. Tutaj odpowiedzi na to pytanie się nie będę. Nie widziałem, żeby działało bez, może tak. Widziałem też wiele razy, jak nie działało, mimo że był Scrum Master. To też jest prawda. Więc poważne. Gdzieś pozostawię to ocenie. No, wydaje mi się, że jakbym miał wytłumaczyć Scrum Master bez Scrum, no to jak się staram, to i tłumaczenie tej roli, no to jest ktoś, kto ma pomóc organizacji przejść w ten stan, który opisujemy jako zwinność. Nie? Czyli zdefiniowaliśmy sobie tą zwinność, i teraz moja odpowiedzialność, moja accountability polega na tym, żeby pomóc. No i tu już rozmawiamy z kimś o tej skali, którą nam powierzono, czy to jest zespół, czy to jest departament,
to już zaczynamy rozmawiać o tym, czy ktoś jest agile coachem, czy Scrum Masterem, never mind, nie? Ale że ten pewien kawałek tego tortu, który nam powierzono i mamy nadzieję też najczęściej, jeśli jesteśmy dobrym Scrum Masterem i dopytaliśmy o to, że chcemy próbować mieć wpływ na całą organizację, przy może nie docelowo, ale przynajmniej przez jakieś działania, pomocy tej organizacji przejścia w ten stan adaptacyjności i pracy empirycznej i że jesteśmy osobą, która jest rozliczana z tego, czy ta organizacja, czy to na poziomie zespołu, czy wyższym, pracuje w sposób efektywny, tak? No, to jest at the end of the day odpowiedzialność Scrum Mastera. Potrafi to robić, tak. Potrafi to robić, rozumie też potrzebę działania w taki sposób. Tego nauczyć, wyjaśnić. Zgadzam się. Mi się wydaje, że warto rozmawiać o odpowiedzialnościach często. Jak nie chcesz używać konkretnych słów, jakby jakichś tam definicji, to rozmawiać at the end of the day, kto ma jakie accountability. I wtedy to chodzi. I myślę, że w ogóle ta narracja też o odpowiedzialnościach, bo to jest jakaś taka zmiana, która się pojawiła językowa, stosunkowo, no już teraz 4 lata, chciałem powiedzieć stosunkowo niedawno, jest też właśnie o tym, że często te działania się realizowane są przez inne osoby bo Antek powiedział o tym, że mogą być organizacje bez Scrum Masterów, które idą w tą stronę, ale w gruncie rzeczy te odpowiedzialności wtedy, które spoczywają na Scrum Masterze, są często realizowane przez inne osoby, które na przykład wcześniej były Scrum Masterami, a teraz może założyły jakiś startup, nie wiem, tworzą jakieś środowisko, wiedzą jak to ma operować, nie? Więc w gruncie rzeczy realizują ten zamysł. No. Dobra. Trochę też ładnie przechodzimy też do tego twojego pierwszego pytania, w sensie nawiązujemy do niego, kiedy zostaliście naprawdę Scrum Masterem. No to chyba wtedy, kiedy zaczęliśmy realizować ten zestaw obowiązków, bardziej niż kiedy nam powiedziano, że mamy to w tytule, nie? To już jest trochę trudniejsze do wskazania. Nawet według mnie no w tym najnowszym Scrum Guide jest odpowiedzialność, tak, zamiast roli, jeśli chodzi o Scrum Mastera. I w moim poczuciu, nie mam doświadczenia, ale w moim poczuciu jest to taki ukłon w kierunku tego, że tym Scrum Masterem nie musi być oddzielna osoba. Że jest to wygodne, jest to bardziej produktywne, ale to może być spokojnie jeden z deweloperów, że jest to dopuszczalne. To nie łamie ramy, nie? Jakby tak. Pytanie jest zawsze co łamie ramy, a co ramy nie łamie. No i to nie łamie ramy. Może. Tak. Też chciałem coś jeszcze. Łączenie ról to jest temat na osobną rozmowę. Już wiem, co chciałem. Chciałem dopytać, ale nie was, tylko osób, które będą oglądały albo słuchały tego odcinka. Czy jesteście w stanie w komentarzu napisać, tak jak jesteśmy w stanie jednym zdaniem określić, kim jest hydraulik, kim jest, nie wiem, policjant, lekarz, geodeta, o sobie mówię. Czy jesteście w stanie jednym zdaniem napisać, kim jest Scrum Master? Dobra, koniec przerwy na reklamę. W ogóle jest mega cenne życiowo, bo teraz już może troszkę mniej, bo ta rola gdzieś się osłuchała, ale jeszcze też 6 lat temu na weselach, no to był koszmar, jak mnie pytali, co robię w życiu, nie? Jakby ja wtedy wychodziłem, musiałem do toalety, nie coś, bo wiedziałem, że najbliższe pół godziny jest załatwione i tak, no nie miałem tej dobrej odpowiedzi. Ja mam taką fascynującą tą historię właśnie, bo często w przeszłości, mój teść mnie drążył i pytał Paweł, ale ważne, żeby wiedzieć, coś z jego córką, jakie ma perspektywy. I długie dyskusje prowadziliśmy, starałem się tłumaczyć tam, wiecie, o tej autonomii, o tej złożoności. Nie, to niemożliwe, żeby to działało, to musi tam od góry ktoś coś, nie? I teraz z kolei mam takie różne historie od niego z tytułu jakichś różnych jego doświadczeń właśnie z pracy korporacyjnych i to są takie ciekawe historie, które pozwalają zderzyć jakby w pewnym sensie dwa światy, które cały czas się przenikają, gdzie jak rozmawiam właśnie, cały czas wracamy do tego, to na takim zdroworozsądkowym poziomie mu to bardzo dobrze brzmi, nie? W sensie, że to jest sensowne, nie? Tylko żeby czy to się tak da zrobić, żeby to działało, no a ponieważ wszyscy jakby doświadczyliśmy już tego w wielu różnych miejscach, że się da, no to jest jakiś optymizm, że tak powiem, nie? Przed nami. Zresztą druga taka jaskółka nadziei a propos też tego, powiedzmy, nowego paradygmatu pracy jest taka, że
Coraz rzadziej, znaczy coraz częściej na szkoleniach jest sytuacja, w której ja jakby zobowiązany też materiałowo muszę podpytać o doświadczenia waterfallowe, kaskadowe takiego modelu predykcyjnego i opowiadam jakieś historie z tego tytułu i ludzie na mnie patrzą jak na jakiegoś oszołoma, takie oczy robią wielkie, o co chodzi w ogóle, nie? Albo jak tak można było pracować, nie? Że się na przykład pół roku, rok zakładało coś i potem dopiero było bam, nie? I weryfikowaliśmy. Dobra. W zasadzie mam do Was po ostatnim pytaniu, takie trochę HR-owe, czyli gdzie się widzicie za 5 lat, a tak poważniej, to czy macie, no Antoni, ty jesteś powiedzmy, że na etacie, tak? Paweł, prowadzisz własną działalność. Jakie są Wasze cele zawodowe na przyszłość? Chcecie się jakoś rozwijać? W którym kierunku? Czy ciągniecie to, co robicie? Czy macie pomysł na jakiś pivot, zmianę? Ja na pivot nie mam pomysłu. Gdzieś do tej pory ta rola jest właśnie na tyle otwarta, jeśli dasz jej być otwartą, nie? I pójdziesz z tą dużą ambicją, że chcesz iść po całości i że chcesz właśnie byciem i service to the... Też gdzieś nawiązując do Pawła, nie? Że w sumie to, tak jak mówisz, że trzeba nabrać pewnej dojrzałości, trochę później się wchodzi w te kolejne etapy, ale z drugiej strony Scrum Guide nie mówi, że ten serwis wobec teamu jest w jakiś sposób ważniejszy. Jednak wszyscy zaczynają od tego, że to jest ten basic accountability, ale tak naprawdę to nikt tego nie mówi. Możecie powinien zaczynać z biznesem od day one, a tego zespołu w ogóle nie widzieć na początek cały. Nie wiem, jakiś taki eksperyment mentalny zastosowany. Whatever. Ale do czego dążę? Do tej pory ta rola wciąż daje mi dużo satysfakcji, bo pracuję w na tyle dużym i złożonych produktach, że gdzieś tam one się zmieniają, więc mój zakres zarówno obowiązków, jak i potrzeb, celi, sytuacji, w których się znajduję, się bardzo zmienia. Zupełnie co innego robię dzisiaj, niż co robiłem 2 lata temu, mimo że pracuję w tym samym produkcie, w tej samej firmie, nie? Pracuję z innymi ludźmi, głównie nad czym innym się skupiam, gdzie indziej są problemy, więc na ten moment nie myślę o zmianie. Trochę to był taki krótki moment, że szukałem trochę posady agile coacha w tym sensie, że jakby w ogóle jest tak, że u nas w produkcji się tak złożyło, że koleżanka sobie wynegocjowała stanowisko agile coacha, ja nie byłem Scrum Masterem, dokładnie to samo, za te same pieniądze w tym samym produkcie, nie? Więc jakby różnie organizacje na to patrzą. I trochę, znaczy nie znam dokładnie jej pieniędzy, nie, ale jakby, że mniej więcej. I miałem taki moment w życiu, że rynek pracy może mi ucieknie, że ja nie mam doświadczenia z tym podpisem, a więc zacząłem trochę szukać takiej roli, no ale właśnie też odbiłem się o to, że w sumie też szukali Scrum Masterów, bo ja szukałem takiej roli agile coacha przy zarządzie albo przy jakimś head of development, żeby rzeczywiście gdzieś holistycznie spojrzeć na całą organizację, może trochę system thinking, spróbować jakiegoś lesa, więc wiesz, ja bym to wciąż nazwał Scrum Masterem w dużej mierze, albo Agile Coachem, jak zwał, tak zwał, tylko gdzieś wyszedł powiedzmy na bardziej szersze wody oceanu firmowe, ale czy to dawałoby mi więcej satysfakcji, do dziś nie jestem pewien. Nie? Moja firma jest trochę takim zbiorem księstewek państw w państwie, gdzie każda ma trochę swój produkt, no i ona musi dowieść wartość tego produktu, no i to, że inni tam gdzieś robią inny produkt, który jest do innego klienta, na inny rynek i tak dalej. Nie bardzo, wiesz, możemy rozmawiać, że używamy podobnych jakichś tam technologii czy coś, ale w sumie robimy inną rzecz. Nie jesteśmy Spotify'em, który ma jeden produkt, nie ma produkt, nie go robią. Więc z drugiej strony ja pewnie też jestem, mimo że jestem w jakimś tam dziale produkcie, jestem pewnie też w trochę takim miejscu i z takimi kompetencjami i accountabilities, co niektórzy ludzie, którzy są w firmie gdzieś tam przy zarządzie, nie? Jak mam pewnie podobne problemy, bo rozmawiamy o strategii, o sprzedaży, o tym, jak w ogóle gdzieś zostać na rynku istotnym. Więc póki będę rozmawiał o tym i będę miał jakby pełną gamę działania na zasadzie tego, że gdzie jestem z tą moją znajomą, która jest moim partner in crime, i tutaj pozdrowię Kingę, znajdziemy główny problem i tam pójdziemy i będziemy gdzieś pracować, jednocześnie nie porzucając tych zespołów,
Od tego czasu pewnie będę w miarę zadowolony. Może kiedyś powiem sobie dość, albo oni mi powiedzą dość, ale jest okej. Udało nam się dosyć fajne miejsce. To też jest trochę taki paradoks Scrum Mastera, że pracujesz, żeby stworzyć fajne miejsce, no i pytanie, czy jak już jest to fajne miejsce i ci się tam fajnie chodzi, to powinieneś pójść gdzie indziej zrobić fajne miejsce. No ale z drugiej strony znowu masz iść gdzie ci będzie mniej fajnie, no to też masz wciąż pewnie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Jeśli dajesz sobie tą dużą przestrzeń do działania. Bardzo dużo powiedziałem, więc przestaję mówić. Ja mam taką tutaj kolejną śmieszną historię, że tak samo jak mnie zmusili do zwinności, to też mnie zmusili na pewnym etapie do prowadzenia szkoleń i to też było ciekawe doświadczenie w moim życiu, bo ja wtedy na kanwie pierwszych kilku szkoleń, które prowadziłem z ogromnego stresu, bo to była narracja o prowadzeniu szkoleń dla firm zewnętrznych zupełnie, z którymi nie miałem w ogóle do czynienia, więc po prostu byłem przerażony tym, jakie mogą tam pytania padać i tak dalej, ale na tym tropie odkryłem, że to jest cudowne doświadczenie, więc jak ja myślę o sobie dalej, no to też te ostatnie lata to jest umacnianie się w tym świecie, więc jakby ja na pewno będę trenował siebie i innych, ale też żeby być takim relevantnym partnerem do dyskusji, w procesie edukacji też, no to też trzeba mieć te doświadczenia na bieżąco z rynku, więc nie da się z tego rynku wypaść, dlatego też praca w roli, w różnych rolach, tak jak Antek wspomniał, Scrum Master, Agile Coach, czasami to się nazywa Agile Consultant, różnie się to nazywa, to są takie rzeczy, które najbardziej gdzieś tam będę pewnie badał przez najbliższe kilka lat. No. Ja mi też jest istotne właśnie, że mogę też prowadzić szkolenia, treningi, workshopy w ramach organizacji. To też mi na przykład bardzo dużo daje. I to polecam też wszystkim Scrum Masterom. Na przykład w ogóle o tym nie myślałem, dopóki nie przyszedłem do KMD, i no przyszedłem, koleżanka Gosia pyta mnie, Antek, no kiedy prowadzisz swoje pierwsze szkolenie? Tak? Nie? Jakby, że dla całej organizacji. I to było super w mojej aktualnej firmie, że jest na to przestrzeń, więc też, żeby walczyli ci młodzi Scrum Masterzy o to, nie? Że nie dla wszystkich będą Scrum Masterem w zespole, ale mogą wpływać na organizację też w ten sposób i to jest super. W ten sposób, tak, bo to istotny w sumie aspekt jest też tego się uczyłem na bieżąco, na przykład w BNP prowadziliśmy z Jarkiem właśnie akademię dla początkujących Scrum Masterów, takie pierwsze moje doświadczenia dzielenia się wiedzą, edukowania innych. I myślę, że też jest istotne w ogóle, tak już kończąc, ale wracając jeszcze podbijając trochę tą narrację o rozwoju Scrum Masterów, żeby się niestety, wiem, że to nie będzie odkrywcze, co powiem i bardzo to zabrzmi, jak jesteś zwycięzcą i w ogóle, ale mam wrażenie, że rozwój jest tam, gdzie się kończy strefa komfortu. I ja musiałem się z tej strefy komfortu wielokrotnie wydostawać i było bardzo ciężko, nieprzyjemnie i się przy okazji bardzo pociłem i stresowałem, ale at the end of the day korzyści były oczywiste. Myślę, że powoli zmierzamy do końca. Chcesz jeszcze coś dodać, Antoni? Proszę bardzo. Nie, chciałem tylko powiedzieć, pełna zgoda z tą strefą komfortu, nie? Żeby spróbowanie czegoś, czego się boimy. Prawdopodobnie nie będzie tak źle, jak nam się wydaje. Ostatnie pytanie. Dokładnie. Czy jesteście w stanie podać? Miałem was pytać o książki, ale to chyba nie do końca ten kierunek. O jedną rzecz, którą Scrum Master może zrobić, żeby być jeszcze lepszy. Nawet niech to będzie coś małego, tak? Trudne pytanie. Coś, co może zrobić zapyta po co, nie? Idzie coś zrobić, ma to zrobić, niech się zapyta siebie, po co on to robi, nie? Bo on to umiał właśnie po ludzku, prostymi słowami, o co ci chodzi, człowieku, nie? Po co? Po co ja właśnie dzwonię do tego człowieka i mu opowiadam, żeby być na tej retrospektywie i jakby, nie? Taki prosty przykład, nie? Ale... A ja mega uważam wartościowe to, co powiedział Antek. Ja dorzucę, po co, to jest super pytanie, a drugie pytanie, które uważam, że warto sobie dodać to jest, a z czego to wynika? Albo jakby, jakie jest źródło tego, nie? W ogóle taka umiejętność drążenia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wśród dysfunkcji Scrum Masterskich się mówi o policjancie skramowym, to ten, co pilnuje reguł za bardzo, a ja się śmieję często na szkoleniach, że ja polecam zamiast policjanta zbudować sobie detektywa, bo to jest super przydatne, po prostu takie drążenie, wiecie, do samej podstawy, bo często te objawy, które widzimy w organizacjach,
powody dla tych objawów są zupełnie gdzieś głębiej, nie? I umiejętność dotarcia do tych rzeczy jest taka też bardzo budująca dla Scrum Mastera. Wzmacniająca, nie? Że się udało coś zdiagnozować. Chociaż pamiętajmy, że w domenie złożonej No tych właśnie, powodów czegoś Może będzie być zazwyczaj dużo. bardzo dużo. Nie wiem, jak się ładnie na polski to może być humble. Nie? No Skromny po chyba, nie prostu, wiem, no nie? chyba skromny najprościej, nie? No właśnie Chociaż nie nie, wiem, czy to jest bardziej najlepsze chodzi o to, że tłumaczenie tego słowa, ale wchodzisz do jakiejś wiem, o co ci organizacji, chodzi, no. trochę, nie? Pokorny? Że ci ludzie Pokorny? pracują, pracowali ileś lat, dostarczali produkty, zarabiali pieniądze, robili rzeczy, nagle przychodzi im tam Tak. Więc nie tędy Tak, droga, no. nie? Jakby nawiąż z nimi relacje, porozmawiać, staraj się ich zrozumieć. I to też. I w ogóle to też jest taka lekcja, którą odebrałem wchodząc, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że wchodząc w ten świat kanbanu, ale w ogóle jakby w interakcji z Radkiem Orszewskim, którego też pozdrawiamy, w ogóle taka koncepcja, że zacznij od tego, gdzie jesteś, nie, jakby z jakiegoś, to jest to, co Antek powiedział, z jakiegoś powodu to jakby jesteśmy tutaj, korzystamy z takich, a nie innych procesów, sposobów i na pewno dużo może w tym być jakiegoś zasiedzenia się, dużo może być tego, co jak pracowaliśmy z Jarkiem i z Antkiem w Agorze, że nikt nie wiedział często, czemu na przykład nasz CMS działał tak, jak działał, nie? Na pewno dużo będzie jakiegoś takiego długu technicznego czy jakiegokolwiek innego zapleczu, ale często też jest tak, że to jest efekt jakiejś pracy, rozkminek i należy to po prostu wziąć z całym dobrodziejstwem, a nie negować na start po prostu jawnie, wiecie, lecąc w jakieś takie Czyli macie coś takiego, że... O, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, przepraszam. Dobra, tylko Coś, czego dokończę. się nie mówi na szkoleniach, teoria zmiany. O, teorie zmiany, tak już ostatnim tym, jakieś takie książki o samej teorii wprowadzaniu zmian i ten, bo to jest jakaś dziedzina nauki, która jest od lat z nami, a jakby jakoś nie aż takim się nie daje Scrum Masterom jej na tacy, a chyba się powinno. To jest ze zmianą. Tak, w ogóle tutaj DSV mi przyszło do głowy, bo DSV mnie wysłał kiedyś na szkolenie do Zatkara. Nie wiem, czy kojarzysz, Antek, tam ten cały Atkar jako taki, chyba framework można powiedzieć, wprowadzania zmiany. I pierwsza jakby część frameworka mówi o awareness, nie? Zbuduj awareness. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła tylko do głowy, Antek o tym powiedział, myślenie systemowe. I w ogóle też takie doświadczenia, które miałem ze szkoleń u Craiga Larmana, który nazwał nas wszystkich tam na sali organizational designers, nie? I to też było dla mnie takie fuck, nie? Takie po prostu, dobra, to jakby to jest to, czym ja się chcę zajmować w życiu, no. I myślenie systemowe jest super przydatną umiejętnością. Moje podsumowanie jest takie, że mam wrażenie, że dobrego Scrum Mastera cechuje przede wszystkim ciekawość. Na pewno. Myślę, że to jest też dobre podsumowanie. No, ciekawość. Ciekawość i też taka, nie chciałem powiedzieć miłość do ludzi, ale taka fascynacja w ogóle, jakby drugą, wiecie, taka ciekawość, fascynacja otoczeniem tego, czemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bycie taką osobą, która nie ma problemu z tym, że uczy się wielu rzeczy, ale nie wchodzi mega głęboko w temat. Bo często jest tych tematów tyle, że nie masz tego miejsca. Jesteś jednak bardzo tym T-shape'em, nie? I że masz tą głęboką jedną rzecz, ileś tam tych małych i musisz być Ale otworzyliśmy, słuchajcie, na samo zakończenie otworzyliśmy słynny, teraz już się mówi, worek z Pandorą, więc tak, trzeba. Nie, ale to jest dobre w ogóle, jakby w sensie, że bo myślę, że to są takie wartościowe tipy. I to, co też myślę, że nie wiem, Antek, jak ty po tych wszystkich tych doświadczeniach, ale ja też jako teraz po już wielu latach też pracując jako trener, ja po prostu totalnie się zgadzam z tą narracją, że im dalej w las, tym więcej drzew. I chodzi mi o to, żeby też przyjąć na klatę to, nie wiem, czy Antek się tutaj jakoś inaczej na to patrzysz, że nie ma satysfakcji z takiego czegoś, że to ja już po prostu to ogarnąłem kuwetę, nie? W sensie po prostu kuweta jest cały czas ekspanduje, nie? I cały czas są nowe jakieś tam kolejne rzeczy, które trzeba obczaić. No i to trzeba się z tym pogodzić. To jest pewne uczucie dyskomfortu. Jako Scrum Master mówisz ludziom, że ale usprawnijmy się. Oni ci mówią, że jest okej. A ty im mówisz, że no nie, ale chodzi o to, żeby mieć taki mindset, że ja nie mówię, że to jest źle, ale że my chcemy po prostu codziennie być trochę lepsi, nie? Jakby chodzi o zakrzywienie takiego mindsetu. No to jak ty sam tego nie robisz, no to nie sprzedasz tego innym.
Tak, no. Nie chodzi o to, że No, upewniamy się było źle, tylko dlatego, że możemy być lepsi, nie? I trochę takie myślenie często bardzo, bardzo przynajmniej mi pomaga. Kropeczka. Dzięki Bardzo Antek, dziękuję za zaproszenie. że się pojawiłeś u nas. Bardzo było miło Cię Było super. zobaczyć i Dzięki, posłuchać. mi też daliście bardzo dużo wiedzy. No, No i Mam do nadzieję. następnego w takim razie. No. I- Do Na razie. powodzenia. Cześć. Trzymajcie się, cześć. Dobra. Więc no nie, chyba Co to było?